Jeśli oglądniesz do końca ten film, to będziesz umiał zmontować swój pierwszy film lub wzbogacić go o nowe efekty. Film możesz oglądać od początku do końca, ale jeżeli interesują Cię konkretne rzeczy, w opisie filmu pod spodem znajdziesz znaczniki czasowe i rozpiskę rozdziałów, także będziesz mógł szybko przełączyć się na rzeczy, które Cię naprawdę interesują. Żeby zainstalować DaVinci Resolve w wersji darmowej, musicie wejść na stronę blackmagicdesign.com, klikacie sobie w produkty, następnie wybieracie DaVinci Resolve Fusion, dajecie Learn More i tutaj na środku klikacie Download. Wybieracie sobie wersję DaVinci Resolve 16, która jest wersją darmową, wybieracie system, a następnie uzupełniacie kilka pól i klikacie Download. Ściągacie i instalujecie na swoim komputerze. Po zainstalowaniu DaVinci Resolve będziemy musieli zrobić nowy projekt. Pojawia nam się okienko, projekt. W pierwszym momencie iść do preferencji i tutaj zmienić kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest Media Storage, czyli gdzie będą utrzymane Wasze tymczasowe pliki. Tutaj możecie sobie wybrać miejsce. Drugą zakładką, która Was interesuje, jest pamięć i procesor graficzny i tutaj ja mam następujące ustawienia, czyli maksymalna ilość RAMu jest przydzielona do DaVinci Resolve oraz mam ustawione rdzenie CUDA w karcie graficznej. Drugą zakładką, którą powinniście sobie ustawić, jest zakładka User i tutaj jest automatyczny backup Waszego projektu. Co 10 minut automatycznie backupuje się do tej lokalizacji plik, który jest kopią bezpieczeństwa na wypadek, gdyby DaVinci się zawiesił. A zdarza się to, także polecam zrobić sobie coś takiego. To są te ustawienia, które na początku zmieniam. Drugimi ustawieniami, które zmieniam co każdy projekt, są ustawienia projektu. Wchodzimy sobie w Projekt Settings. Dwie rzeczy najważniejsze, czyli rozdzielczość. I ja często filmy na YouTube'a robię w rozdzielczości Ultra HD i ilość klatek na sekundę. I ja nagrywam na swoim aparacie 59,94 i to jest dla mnie taki klatkarz, który umożliwia mi zwolnienie filmu, więc tam, gdzie chcę wykorzystać ten efekt, to go używam, a jeżeli nie, to po prostu na YouTube'a wrzucam filmy z klatkarzem 60 klatek na sekundę. Kolejną rzeczą, którą warto sobie przestawić, jest klatkarz w podglądzie, czyli jeżeli macie na tyle mocny komputer, to ja bym Wam radził ustawić taki sam klatkarz, jak macie klatkarz filmu ostatecznego. Ewentualnie, jeżeli macie wolniejszy komputer, to możecie ustawić mniejszy klatkarz, na przykład 30 klatek na sekundę i wtedy to odtwarzanie filmów będzie płynniejsze. I to są właściwie dwie opcje, które tutaj zmieniam, czyli klatkarz i rozdzielczość. Pierwszą zakładką, która nas interesuje, jest zakładka Media. I tutaj wgrałem sobie pod ten film przykładowe pliki, które chciałbym wykorzystać w moim filmie. I tak jak widzicie, są to różne pliki, od zdjęć, przez pliki muzyczne, przez jakieś klipy filmowe, jest nawet logo na początek i na koniec, które chciałbym użyć. I wszystkie rzeczy, które przeciągniecie tutaj, czyli do Media Pool, z tego okienka będziecie mogli wykorzystać w zakładce Edit. I możecie to zrobić poprzez zaznaczenie wszystkiego, Ctrl+A lub pojedynczo z Ctrl+em możecie klikać i zaznaczać rzeczy, które chcecie przenieść. I możecie to zrobić albo przenieść wszystko. Ok, ja tu muszę zmienić, ponieważ klatkarz moich starych filmów jest 25 klatek na sekundę, więc musieliśmy dostosować nasz timeline. W każdym razie możecie to zrobić w ten sposób, tak jak ja to zrobiłem tutaj. Ewentualnie możecie pojedynczo przenosić każdą rzecz. Możecie także tworzyć katalogi i tutaj możemy sobie stworzyć katalog, czyli na przykład klipy moje, czyli klipy, na których jestem ja, czyli wszystkie rzeczy, gdzie ja mówię. Możemy sobie stworzyć katalog przebitki, czyli rzeczy, które na przykład będę wykorzystywał jako przerywniki, kiedy mówię. Ok, możemy sobie stworzyć katalog muzyka, czyli wszystkie podkłady muzyczne, które będę chciał wykorzystać w filmie. Następnie zdjęcia, też czasem wkładam jakieś pliki graficzne i na przykład nasze loga,
czyli loga, które wykorzystam w filmie. I te wszystkie katalogi pozwalają mi po prostu łatwiej pracować. Następnie przechodzimy do zakładki Edit, gdzie będziemy już edytowali nasz film. I tak jak widzicie, tutaj po lewej stronie mamy wszystkie te katalogi, które wcześniej sobie utworzyliśmy i podzielone klipy. Zakładka Edit jest to zakładka, z której najczęściej korzystam i właściwie tutaj wszystko się robi, cały montaż filmu. I pliki robocze znajdują się tutaj po lewej stronie. Jeżeli kliknę sobie 2 razy na jakikolwiek klip, to w pierwszym okienku tutaj po lewej stronie pojawia mi się podgląd. Jest to odtwarzacz, który po prostu pomaga zobaczyć, czego dany klip dotyczy. Drugie okienko to jest okienko podglądu mojego timeline'u, czyli jeżeli wrzucę sobie jakiś klip na timeline, czyli wezmę, przeciągnę go tutaj, to tutaj mam okienko, które odzwierciedla timeline i tutaj mogę sobie to puścić i odtworzyć mój timeline. Podstawowe narzędzia, których będziemy używali w zakładce Edit, są umieszczone tutaj pod tymi 2 odtwarzaczami i najczęściej korzystam z 3, może 4 rzeczy. To jest strzałka, czyli tak zwany selection tool. Jeżeli klikniemy sobie strzałkę A, to możemy klipem ruszać, możemy go przesuwać i dowolnie modyfikować. Drugim narzędziem, które bardzo często używam, jest narzędzie Blade, skrótem B, i ono służy do cięcia klipów. I narzędziem A możemy sobie każdy klip przenosić i ustawiać w dowolnym miejscu. Tak jak widzicie, zakładka Edit ma też to do siebie, że mamy różne ścieżki. I tutaj w zależności od tego, jak z nich korzystamy, one się mogą pojawiać. I w tym momencie mamy na przykład 3 ścieżki wideo i 3 ścieżki audio. Ogólnie program do montażu wygląda w ten sposób, że to, co jest na wierzchu, jest wyświetlane. Jeżeli puścimy sobie w tym momencie odtwarzanie, to będzie odtwarzany z widokiem nasz klip od góry, a ścieżki audio będą się pokrywały, także wszystkie dźwięki będą odtwarzane równocześnie, co zresztą jest widoczne tutaj po prawej stronie w mikserze. Jeżeli chcielibyśmy sobie którąś ścieżkę wyłączyć, bo na przykład nie chcemy widzieć jej podglądu, to wystarczy kliknąć klawiszem D i wyłączamy sobie w tym momencie ścieżki, które chcemy, żeby były nieaktywne. Tak samo wracamy klikając D. Jeżeli chcielibyśmy w naszych klipach wyłączyć dźwięk, to klikamy na ikonkę Mute i wtedy nasze ścieżki dźwiękowe w 2 klipach będą wyłączone i będziemy korzystali wyłącznie z tej ścieżki dźwiękowej, która jest na ścieżce numer 1. Łączenie plików w jeden. Jeżeli chcemy połączyć 2 klipy w jeden, przeciągamy sobie je na timeline, to są 2 osobne klipy i żeby je połączyć z kontrolem klikamy na jeden i na drugi. Prawym przyciskiem myszy wybieramy New Compound Clip, nazwa pliku łączonego, dajemy Create i mamy jeden połączony klip. On także nam się pokazuje tutaj w Media Pool na końcu jako nowy plik wideo. Jeżeli chcemy obciąć jeden z naszych filmów na timeline, wybieramy albo narzędzie Blade i wtedy tniemy w miejscach, w których chcemy, ewentualnie wybieramy narzędzie Arrow i możemy każdy z naszych klipów przesuwać i skracać. Pliki do timeline'u można dodawać z Media Pool. Klikamy sobie 2 razy, one pojawiają się na odtwarzaczu i możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć i wtedy dodajemy i audio i wideo, albo możemy wybrać jedną z ikonek i wtedy albo dodajemy samo wideo, albo dodajemy samo audio. Z odtwarzacza także możemy filmy dodawać selektywnie i wybierać tylko określony zakres. Wybieramy sobie Mark In, Mark Out i ten zakres możemy sobie dodać do naszego timeline'a. Jeżeli na timeline mamy jakiś klip, w którym nie odpowiada nam zakres tego klipu, to wystarczy wybrać literką T narzędzie Trim albo kliknąć na ekranie i możemy przesunąć początek i koniec. Początek i koniec filmu, te klatki kluczowe pojawiają się nam w prawym odtwarzaczu z timeline'u i dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesujący nas fragment. Jeżeli mamy wybrane ujęcie, które chcielibyśmy włożyć szybko na nasz timeline, to mamy 3 narzędzia, które nam to ułatwiają. Pierwsze narzędzie rozcina nasz film na timeline i wsadza nasze ujęcie. Drugie narzędzie jest to narzędzie, które pozwala nam nadpisać klip, który mamy. I trzecie narzędzie pozwala wymienić klip z okienka podglądu z klipem z timeline'a.
Jeżeli chcemy jakiś klip usunąć, to wybieramy narzędzie Select, następnie klikamy klip, który chcemy usunąć i klikamy Backspace. Drugą opcją jest zaznaczenie klipu, który chcemy usunąć i kliknięcie Delete. Wtedy wszystkie klipy, które były po klipie, który usunęliśmy, zostaną automatycznie dosunięte do końca ostatniego filmu przed tym, który usunęliśmy. Jeżeli chcemy usunąć albo samo wideo, albo samo audio z klipu, to najpierw klikamy Alt, a następnie myszką wybieramy ścieżkę, którą chcemy usunąć i klikamy Backspace. Podobnie możemy usunąć wideo, klikając z wciśniętym Altem i klikając Backspace. Jeżeli przesuwamy nasze klipy i dosuwamy je do poprzedniego, przy opcji włączonej z magnesem te klipy doskakują. Jeżeli wyłączymy tą opcję, to jeżeli będziemy dosuwać do klipu, to on będzie się nasuwał jeden na drugiego. Jeżeli w klipie chcemy rozdzielić wideo i audio, to wystarczy, że zaznaczymy dany klip i klikniemy Unlink. Wtedy osobno możemy ruszać zarówno warstwą wideo, jak i warstwą audio. Jeżeli ponownie chcemy połączyć audio z wideo, zaznaczamy audio i wideo i klikamy link. Jeżeli chcemy zablokować możliwość przesuwania naszych klipów na timeline'ie, zakładamy kłódkę. Oczywiście kłódkę też można zakładać na poszczególne ścieżki i tak na przykład można blokować audio, wideo lub inne rzeczy. Aby dostosować widok naszego timeline'a, wystarczy skorzystać z jednej z trzech opcji lub skorzystać z opcji zbliżania. Ewentualnie możemy to samo robić naciskając Ctrl-, Ctrl+. Jeżeli chcemy zbliżyć podgląd naszego filmu w odtwarzaczu, to możemy skorzystać ze scrolla w myszce. Jeżeli natomiast chcemy przesunąć podgląd, wystarczy, że wciśniemy kółko i wtedy możemy kontrolować, gdzie będziemy robili podgląd. Także możemy ten podgląd mieć cały czas włączony, jeżeli jest film odtwarzany. Jeżeli nie macie możliwości, żeby sterować kółkiem myszy, to zawsze możecie skorzystać z opcji z wciśniętym kontrolem i wtedy scrollem poruszacie góra-dół, ewentualnie z altem wtedy lewo-prawo. Tutaj na górze też macie możliwość dostosowania zoomu, albo możecie po prostu dać, żeby był na cały ekran odtwarzacza. Jeżeli macie nałożone na siebie kilka klipów, możecie robić tak, żeby dezaktywować na przykład ścieżkę audio pliku, który jest niepotrzebny. I w tym momencie, żeby ją dezaktywować, to musicie ją wybrać, czyli klikamy Alt i klikamy myszką i wciskamy D. I w tym momencie ścieżka audio na ścieżce numer 2 jest dezaktywowana. Ten sam trik możecie zrobić, jeżeli chcielibyście dezaktywować wideo, klikając Alt, klikamy na plik wideo i klikamy D. Można także dezaktywować całe filmy, zaznaczając klip i klikając D. Aby podgłośnić dźwięk w jakimkolwiek klipie, wystarczy kliknąć na ścieżkę audio i po prawej stronie macie w okienku Inspektor opcję Volume. I tutaj możecie zmniejszać lub zwiększać głośność. Ewentualnie możecie skorzystać z takiej bardzo cienkiej linii, która jest tutaj i robić to ręcznie na timeline'ie. Jeżeli chcecie, aby wasz klip audio od pewnego momentu się podgłaśniał, to wystarczy, że zrobicie dwie klatki, początkową i końcową, czyli ten gradient, i od tego do tego momentu, czyli od tych dwóch klatek kluczowych, nasz dźwięk będzie się stopniowo podgłaśniał. Aby zmienić miejscowo głośność filmu, na przykład miejscowo ściszyć film, musimy zrobić klatki kluczowe. I klatki kluczowe robi się z wciśniętym altem, klikając na timeline i wybierając sobie na przykład 4 punkty. Wybieramy 4 punkty, dlatego że chcemy, aby ściszanie było stopniowe i podgłaśnianie też. Wtedy jest to bardziej przyjemny efekt. Czyli film od tego momentu będzie się ściszał, osiągnie tą minimalną wartość do tego momentu i od tego momentu będzie się podgłaśniał aż do tej klatki kluczowej. Klatki kluczowe można też ustawiać, wybierając je z inspektora. Jest tutaj taka kropka, a więc ustawiamy sobie wskaźnik, gdzie ma być ta klatka kluczowa. Klikamy sobie kropkę, punkt został stworzony i w tym momencie ustawiamy wartość, która ma być osiągnięta, jeżeli nasz znacznik osiągnie ten punkt. Czyli od tego momentu film się podgłaśnia do tego momentu i od tego momentu, tak jak widzicie, ta wartość tutaj jeszcze leci nam
do tej wartości, którą ustawiliśmy na punkcie kontrolnym. Żeby podłożyć muzykę w tle, musimy sobie wybrać plik muzyczny i dajemy go na drugą ścieżkę. I teraz możemy sobie ściszyć tą muzykę w tle, aby nie była ona bardzo głośna, ale żeby była słyszalna. Aby zrobić proste przejście ze ściemnianiem, wystarczy, że zaznaczymy sobie pierwszy klip i tutaj w prawym górnym rogu mamy opcję, mamy suwak i zaznaczamy, od którego momentu ma się nasz klip ściemniać. W drugim klipie robimy to samo, zaznaczamy klip i suwakiem przesuwamy. I teraz w tym momencie, jak puścimy nasz klip, on w pewnym momencie zacznie się już delikatnie ściemniać i będzie przechodził w drugi klip. Jest to bardzo proste przejście. Również takie przejście możemy zastosować na pliku dźwiękowym, biorąc suwaki i wtedy muzyka będzie się lekko ściszała i lekko podgłaśniała. W DaVinci Resolve można skorzystać także z bardziej skomplikowanych przejść i przechodzimy do Toolbox i Video Transitions i tutaj możemy wykorzystać różne przejścia. Musicie pamiętać o tym, że niektóre przejścia wymagają tego, żeby klipy były lekko skrócone, ponieważ potrzebują one się lekko zazębić. Dlatego ten klip i ten klip delikatnie skrócimy, zsuniemy je ze sobą i wykorzystamy na przykład takie przejście Cross Dissolve, które nakładamy sobie tutaj w tym miejscu. W tym momencie możemy sobie zbliżyć. Oczywiście długością przejścia możemy sterować i możemy zobaczyć, jak to wygląda. Wszystkie rzeczy dotyczące przejścia możemy także zmieniać w inspektorze. Tu mamy m.in. czas trwania i inne efekty, które warto sobie sprawdzić. Jeżeli chodzi o przejścia audio, też mamy takie dostępne. Mamy 3 możliwości. Możemy sobie na przykład crossfade'a założyć tutaj i dzięki temu nasze audio będzie się lekko miksowało. Aby uatrakcyjnić swój film, możecie zanimować pewne rzeczy. Możecie zanimować na przykład zoom albo lekkie przesuwanie zdjęcia. Jeżeli potrzebujecie zrobić coś takiego, to musicie wykorzystać klatki kluczowe i wszędzie tam, gdzie są kropki, możecie dać takie punkty i na przykład wykonać pewne operacje. Czyli klatkę kluczową dajemy na początku i na końcu, czyli dajemy sobie, tutaj będzie początek, tutaj będzie nasz koniec i na końcu, jeżeli osiągnie tą ostatnią klatkę, ma zoomować się do takiej wartości. Aby pokazać klatki kluczowe, wystarczy, że klikniecie w prawym rogu timeline'u. Żeby przechodzić pomiędzy poszczególnymi klatkami kluczowymi, możecie skorzystać z tych strzałek. Wtedy możecie podglądnąć, jak będzie początek wyglądał, a jak koniec. I możemy sobie odtworzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście możecie też zoomować pozycję, czyli na przykład dajemy sobie klatkę kluczową tutaj i dajemy sobie klatkę końcową tutaj i stwierdzimy, że na przykład bardziej nam się podoba obraz w ten sposób. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Także takie przejścia są bardzo fajne, możecie wykorzystać je do wielu rzeczy. Możecie na przykład wykonać skokowy zoom i ja to robię w ten sposób, że daję sobie na przykład klatkę kluczową tutaj i tutaj, klikam strzałką jeden raz w prawo, daję kolejne klatki i tutaj już mocno zoomuję. OK. I wtedy coś takiego wygląda, jakby to było robione z 2 kamer, czyli mocne zbliżenie. Czasem może zdarzyć się tak, że będziecie chcieli nałożyć 2 okienka z filmami na siebie i na przykład w miarę jak będziecie pokazywali coś, chcecie mieć zbliżenie tej rzeczy z góry. I na przykład możemy sobie zrobić to w bardzo prosty sposób. Wkładamy sobie drugi plik, klikamy na niego i tutaj zmieniamy zoom. Oczywiście ten zoom możecie robić z poziomu inspektora i także tą pozycję ustawiać z poziomu inspektora, co jest bardzo fajne, bo możecie to zrobić bardzo dokładnie. Ewentualnie możecie kliknąć sobie to narzędzie i możecie już to robić płynnie i dowolnie właściwie. I dzięki temu, jak odtwarzacie, możecie mieć jakby 2 ujęcia, które ciekawie wyglądają.
Możecie także zrobić lekkie kropowanie tego obrazu, który jest tutaj i tak jak mamy go tutaj włączonego, możemy sobie przyciąć każdy z boków i do tego wykorzystuje się opcję cropping, czyli na przykład crop left, crop right i możemy zrobić sobie z tego kwadrat, co jest na przykład bardzo fajną opcją, jeżeli robicie filmy poradnikowe, gdzie wystarczy, że będzie widoczna wasza głowa, a niekoniecznie musi być to kadr poziomy. Dzięki temu uzyskujecie troszkę przestrzeni. Oczywiście to przejście, to zmniejszenie tego okienka możemy zrobić w formie animacji. Wystarczy, że zaznaczymy opcje, na których nam zależy, które ma śledzić nasz punkt kluczowy. Zaznaczymy sobie punkty końcowe i zmniejszymy sobie obraz. Zrobimy, żeby przesuwał się w tą stronę i żeby zanimował nam się do tego momentu. Także zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajnym efektem jest też animacja czarnych pasków, które dosyć często widzę u niektórych youtuberów i robi się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zaznaczymy keyframe w tym momencie i przesuniemy do tego momentu i tutaj wystarczy, że obetniemy troszkę góry, troszkę dołu i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Oczywiście możemy dodać też delikatny zoom, czyli od tego momentu, tu sobie jeszcze zaznaczymy zoom i zanimujemy sobie go do tego momentu. Tu także zaznaczymy zoom i delikatnie obrócimy. OK. W każdym momencie oczywiście możecie zresetować wasze ustawienia. Wystarczy, że klikniecie na poszczególne wartości. Są takie okrągłe strzałki. Ewentualnie całą sekcję możecie zrestartować do ustawień początkowych. Aby dodać prosty tekst, napis, wchodzimy w zakładkę Titles i wybieramy sobie tekst. Wszystkie właściwości tekstu ustawiamy w prawym rogu inspektora. Możemy zmienić tekst, rodzaj czcionki, wielkość, ułożenie. Możemy dodać cień do naszego tekstu. I tak jak widzicie, niektóre rzeczy możemy zanimować, ponieważ mamy opcję punktów kluczowych. Tutaj możemy sobie na przykład zanimować nasz cień, czyli na przykład nasz cień będzie powstawał od tego momentu do tego momentu. Zobaczmy sobie, jak to wyszło. Możemy sobie zanimować też zoom naszego tekstu, czyli może on się z biegiem czasu powiększać i to też jest dosyć ciekawa opcja. Oczywiście możecie skorzystać z opcji tekstów animowanych. Są to teksty bardziej skomplikowane i tutaj mamy przykład takiego tekstu. Tak samo w inspektorze możecie zmienić napis. Możecie zmniejszyć wielkość, tak żeby on się mieścił na ekranie. Możecie go przesuwać i możecie także zanimować na przykład wpisywanie tego tekstu. Możecie sobie dać klatkę kluczową na początku. Załóżmy, że tego tekstu nie ma. I klatkę końcową, że ten tekst się pojawia. Podgląd nie jest płynny. O, teraz już jest dużo lepiej. Dodatkowo w opcji wideo macie więcej rzeczy, które możecie zmienić i możecie to kluczować. Możecie zmienić na przykład opacity i to też jest fajna opcja, że na przykład od tego momentu do tego momentu nasz tekst będzie zanikał lekko. Zobaczmy sobie. Wszystkie opcje oczywiście możecie sprawdzić i polecam. To jest bardzo fajna sprawa, można bardzo wiele ciekawych efektów uzyskać. Przejdźmy sobie teraz do zakładki Color, gdzie pokażę Wam proste rzeczy, jak podjaśnianie, dodawanie kontrastu czy podbijanie kolorów. W zakładce Color macie możliwość tworzenia tak zwanych węzłów, czyli nodów. Robi się je tutaj w tym okienku,
Klikając na pierwszy węzeł, to jest tak jakby warstwa podstawowa. Klikamy sobie Alt-S, ewentualnie klikamy prawym przyciskiem myszy i dodajemy Add Node i Add Serial. I z zaznaczonym tym drugą kopią naszej warstwy będziemy pracować i będziemy wszystko nanosili na nowe warstwy. Także jeżeli podjaśniamy sobie nasz film, to będziemy korzystali ze skopiowanej warstwy. Aby podjaśnić nasz klip filmowy, wystarczy, że wejdziemy w zakładkę krzywe i na środku wykresu delikatnie podciągniemy tą krzywą aż do momentu, kiedy nasz klip będzie wydawał nam się OK. Aby podglądnąć, czy efekt nas zadowala, wystarczy, że klikniemy pokaż lub ukryj efekt naszego działania i w tym momencie możemy sobie sprawdzić, jaka jest różnica. To samo możemy zrobić używając skrótu klawiaturowego Ctrl-D, włączając i wyłączając dany efekt. Aby dodać troszkę saturacji i kontrastu, wystarczy, że stworzymy kolejny węzeł, czyli damy sobie pierwszą warstwę, Alt-S i tutaj nam się utworzył kolejny węzeł, klikamy na niego i mamy tutaj dwie takie zakładki na dole, gdzie możemy sobie kliknąć w pierwszą zakładkę i na przykład dodać troszkę kontrastu i dodamy nasycenia. W naszym filmie możemy też zmienić balans bieli. Kopiujemy sobie Alt-S, robimy sobie kolejny węzeł i na tym nowym węźle możemy sobie sterować z zakładki numer 2 temperaturą, ocieplając lub ochładzając nasze zdjęcie, a także odcieniem, zabarwiając go odpowiednio do tego, co chcemy. A teraz pokażę Wam, jak najlepiej wyostrzyć dane ujęcie. Klikamy sobie na pierwszy punkt węzłowy, klikamy Alt-Y, to nam rozbija całe zdjęcie na 3 kanały i następnie musimy na ten pierwszy punkt węzłowy dodać Color Space Transform. Przenosimy sobie tutaj, klikamy na niego i w ustawieniach dajemy Output Color Settings na Lab. Obraz się troszkę zmienia, ale tym się nie przejmujcie. Klikamy na ostatni punkt węzłowy, klikamy Alt-S, dodajemy punkt węzłowy i tak samo przenosimy tutaj Color Space Transform, tylko że tutaj na Input Color Space damy Lab. W tym momencie wszystko wróciło do normy. Zaznaczamy sobie górny kanał, to jest kanał jasności i w tym kanale będziemy ostrzyli. Przechodzimy sobie do zakładki na dole i tutaj wybieramy opcję Sharpen i obniżając tą wartość wyostrzamy. Oczywiście należy robić to ostrożnie i dobrze jest zbliżyć sobie obraz tak, żeby widzieć efekt, czy nas zadowala. Można sprawdzić przed i po, jak jest. Wydaje mi się, że jest troszkę za mocno, troszkę mniej. I tak wygląda ostrzenie. Jeżeli macie kilka klipów tutaj na timeline'ie, oczywiście nie musicie wszystkiego robić w ten sam sposób. Możecie sobie bardzo ułatwić wszystko kopiując te efekty między klipami. Wystarczy, że zaznaczycie klipy, które mają być skopiowane i klikając prawym przyciskiem na dany klip dajecie Apply Grade, czyli wszystkie zaznaczone klipy będą miały ten profil zmian naniesiony na siebie. I widzicie, w tym momencie pojawiło się nam potwierdzenie tego. Oczywiście wszystko zostało skopiowane i jest na 2 klipach. Można także skopiować sobie te ustawienia, które tutaj robicie. Jakiekolwiek ustawienia można skopiować i zrobić z tego preset, który będziecie mogli używać między projektami. Wystarczy, że klikniecie prawym przyciskiem myszy Grab Still i tutaj pojawia Wam się Wasz preset. Wystarczy teraz, że dacie Export with Display LUT i zapiszecie sobie jako ostrzenie lab. I teraz, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli wykorzystać ten plik, wystarczy, że sobie klikniecie prawym przyciskiem tutaj w galerii, dajecie Import with Output LUT, dajecie sobie ostrzenie lab i Wasz preset jest już gotowy. Teraz wystarczy kliknąć na dany klip, na którym chcemy zastosować dany preset. Klikamy sobie w tym momencie na nasz preset ostrzenie i dajemy Apply Grade. Przechodzimy do ostatniej zakładki, czyli Deliver. Ja najczęściej korzystam z opcji Custom, żeby móc wszystko sobie ustawić. Tutaj podaję nazwę filmu, podaję lokalizację, podaję, czy ma być wyrenderowane wideo, audio, czy jakiś inny plik.
Wybieram format pliku MP4, kodek H264, rozdzielczość daję Ultra HD, klatkarz, w tym momencie musimy skorzystać z klatkarza 25, ale w najnowszych filmach wszystko eksportuje w 60 klatkach bądź w 30 klatkach. Quality daję na Best, Encoding Profile na High i dajemy sobie Add to Render Queue. I w tym momencie nasza kolejka renderowania została utworzona i wystarczy, że klikniemy Start Render. Film zaczyna nam się renderować. A teraz koniecznie kliknij w te linki, które Ci się pokazały, żeby dowiedzieć się więcej na temat sprzętu i porad dotyczących filmowania.